Dzień dobry. Artur Olejniczak, Wyższa Szkoła Logistyki. Witam Państwa bardzo serdecznie w czwartym odcinku serii Magazyn nie jest z gumy. Seria realizowana jest we współpracy z firmą Syntavio i za tą współpracę w imieniu Wyższej Szkoły Logistyki bardzo dziękuję. Za nami trzy odcinki, do których odtworzenia zachęcam. One znajdują się na kanale YouTube Wyższej Szkoły Logistyki. Link podamy też w poście, który będzie zachęcał do tego, żebyście oglądali dzisiejszy odcinek. Magazyn nie jest z gumy. Idea powstała po to, żeby edukować, po to, żeby pokazywać Państwu to, że nie ma potrzeby budowania nowego obiektu, a przy wykorzystaniu narzędzi cyfrowych, narzędzi informatycznych, tak jak chociażby programy klasy WMS, ERP, MRP, możecie Państwo zwiększyć efektywność i skuteczność pracy takiego magazynu przy wykorzystaniu narzędzi IoT, czy narzędzi do tak naprawdę skanowania kodów kreskowych. Też możecie pewne procesy przyspieszyć, niekoniecznie inwestując duże siły i środki. Czwarty odcinek będzie poświęcony logistyce wewnętrznej, logistyce magazynowej, ale uwaga, z zupełnie innej perspektywy, bo z perspektywy firmy produkcyjnej, więc będziemy dzisiaj bardzo dużo mówić o kliencie wewnętrznym, o dostarczaniu komponentów do produkcji właśnie na tą produkcję, jak to się odbywa, jak się odbywają zwroty oraz jak wygląda kwestia połączeń między systemami MRP i systemami WMS. A moimi i Państwa gośćmi są... Dzień dobry, Michał Woźniak, dyrektor logistyki firmy Solaris Pass & Coach. Dzień dobry, Michale. Jak jeszcze coś o sobie byś powiedział? Ile lat w branży? W branży automotive od 2020 roku. Dosłownie w tym momencie pojawiłem się w Solarisie. W branży produkcyjnej już 21 lat. Okay, wcześniej w firmie 3M we Wrocławiu. Bardzo duża marka. Dziękuję Tobie, witam Cię bardzo serdecznie. Kolejny gość, Sebastian? Sebastian Bień, SAP. Ja jestem Solution Advisorem w branży logistycznej, którą się zajmuję, bo za to jestem odpowiedzialny we współpracy z klientami. To jest branża transportowo-magazynowa. Wcześniej ponad 20 lat byłem konsultantem zajmującym się wdrożeniami magazynowymi. Dziękuję. Bardzo. Piotr Hajlamowicz, Syntavio, konsultant z 15-letnim stażem prawie. Od 7 lat implementuję, wdrażam systemy SAP, głównie moduły związane z produkcją, ale również zajmuję się integracją właśnie z magazynami, z logistyką. Tak. Witam serdecznie. Bardzo dziękuję za Wasz czas, za to, że trafiliście pod gościnne mury Wyższej Szkoły Logistyki. Michale, pierwsze pytanie będzie do Ciebie. Tak jak wspomniałeś, przedstawiając się, pracowałeś w kilku organizacjach, w dużych brandach, teraz branża automotive. Czym ta logistyka wewnętrzna, obsługa klienta różni się od tej logistyki dystrybucyjnej, czyli jakby obsługi klienta końcowego, ale takiego, który już finalnie produkt kupuje? Jakie niuanse dostrzegasz i takie najważniejsze różnice w tym obszarze? Powiem szczerze, że jak trafiłem do Solarisa, to moje spostrzeżenia na temat logistyki zupełnie się odwróciły o 180 stopni. We wcześniejszych doświadczeniach zawodowych pracowałem rzeczywiście w zakładach produkcyjnych, mało seryjna produkcja, dużo seryjna produkcja, wszystko oparte na zapasie, dystrybucja do centrów dystrybucji, później do klientów końcowych. No i pojawiłem się w Solarisie, no i wszystko się generalnie, wszystko runęło tak naprawdę. Czyli ta cała wiedza, to doświadczenie... Ta cała wiedza, doświadczenie była związana z magazynami i rzeczywiście wszystko było takie ugruntowane z doświadczeniem wcześniejszym i przychodzę do nowej tak naprawdę lokalizacji, do nowej firmy i uczysz się i myślę o czymś nowym tak naprawdę i widzę, że procesy są zupełnie inne, że system jest zupełnie inny, że jest duża obsługa materiałów gabarytowych, które trzeba mieć wyspecjalizowany sprzęt do obsługi i dostaw tak naprawdę do klienta wewnętrznego, czyli na produkcję to dla mnie w tym momencie oznacza.
różne techniki składowania, takie, z którymi na przykład nie miałem wcześniej doświadczenia. Antresola, 40 000 części drobnych, no chemia, magazyn bateryjny, no generalnie wszystko coś takiego, ADR-y, tak, Też elektronika? składowanie szyb, elektronika, towar powierzony od naszych klientów, Opony. no wszystko tak naprawdę. Okej. I zupełnie zmienia mi się generalnie obraz i tak naprawdę patrzenie na logistykę, na dostawy, na produkcję, na procesy i układanie procesów. To jest właśnie to jest ta różnica, którą tak miałem między firmą 3M a Solarisem. No, myślę, że cały czas bardzo intensywnie jest w firmie i cały czas procesy się zmieniają. To nie jest tak, że my stoimy w miejscu, tylko szukamy optymalizacji, szukamy czegoś nowego, szukamy nowych technologii. W czasie, jak objąłem stanowisko dyrektora logistyki, otworzyliśmy nowy magazyn i też nowe technologie składowania, automatyzacja procesu na antresoli, transport tak naprawdę przenośnikami, sterowany właśnie EWM-ką. Nowy sprzęt, nowa technologia dowożenia na produkcję, no wszystko to się wydarzyło i jeszcze wiele rzeczy widzimy, że jest przed nami. Szczerze powiem, że jestem pełen podziwu dla ciebie, ponieważ 2020 rok kojarzy się z wiadomo czym, czyli z pandemią. Ogromne ograniczenia związane z poruszaniem się, z byciem z sobą, takim międzyludzkim, więc to też był taki z pewnością przyczynek do tego, żeby zacząć myśleć o większej automatyzacji. No i drugi challenge, przed jakim stanęliśmy wszyscy, to wojna, kwestia półprzewodników, kwestia fabryk wiązek i innych rzeczy, czyli jakby non-stop jesteś poddawany próbom i wyzwaniom, które jakby zmuszają czy motywują cię do tego, żeby poprawiać te procesy, prawda? Non-stop. Można tak cały czas jesteśmy w tej takiej fazie, chociaż nie chcielibyśmy tego mieć, ale cały czas jesteśmy w takiej fazie firefightingu. Tak to nazywamy wewnętrznie, że cały czas walczymy. Chcielibyśmy mieć więcej stabilizacji i o tą stabilizację też chcemy ją mieć i też dążymy do niej. Ale to, co powiedziałeś, COVID, dokładnie to był początek COVID-u, kiedy ja się pojawiłem w firmie. No a później znowu wojna. I ta zmienność, która cały czas nas zaskakuje, bo jeżeli ktoś mi powie, że coś już się bardziej stabilizuje, może tak, ale nadal odczuwamy różne problemy w łańcuchu. Zaburzenia w łańcuchu dostaw, więc cały czas jest coś do zrobienia, do poprawy, do pracy z dostawcą, do uproszczenia tak naprawdę łańcucha dostaw. To wszystko jest taka codzienna praca, codzienne wyzwanie dla zespołów w firmie, no również też dla zespołu logistyki firmy Solaris. Bardzo tobie dziękuję. Tak, Sebastianie? Tak, ja tylko, Michale, chciałbym zadać, przepraszam, że wchodzę ci w słowo i przejmuję trochę rolę pytającego, ale chciałem zapytać w takim razie, czy uważasz, Michał, bo z tego, co powiedziałeś, tak trochę wynika, że klient wewnętrzny jest tak samo trudny jak klient zewnętrzny? Na pewno klient wewnętrzny ma swoje oczekiwania. Na pewno klient wewnętrzny stawia w poprzeczkę, stawia sobie cel. No, dla nas klient wewnętrzny chciałby produkować generalnie autobusy, które przychodzą przez produkcję bez zatrzymania. Do tego dążymy. Direct run, tak to nazywamy, przejść przez stan. Wszystkie problemy, czy co się dzieje w łańcuchu dostaw w tym momencie wpływa, że nie jesteśmy w stanie tego zagwarantować. I nasz klient wewnętrzny rzeczywiście potrafi być dla nas w tym momencie dużym wyzwaniem, bo jak przeplanować produkcję, jak dostarczyć części, które wiemy, że właśnie jadą i będą za 8 godzin,
Jak to wszystko zsynchronizować, to też jest nasze zadanie. No a klient mówi, ja chcę mieć tu i teraz. Autobus jest na linii A, jest o godzinie 6:00 i o tej godzinie musi mieć wszystkie części dostępne. Więc klient wewnętrzny również jest klientem trudnym. Michałek, Piotrze, chcesz coś dodać? No, jako konsultant produkcji oczywiście się z tym zgodzę. Tutaj mierzymy się, no nieraz mierzymy się z tym, jak pozyskać odpowiednie surowce, materiały, półprodukty do tego, aby można było sprawnie realizować proces produkcyjny i wyzwań jest bardzo dużo wyzwań i myślę, że tutaj do tematu jeszcze wrócimy, bo chciałbym powiedzieć, że to wszystko zaczyna się dużo wcześniej. To nie jest sam temat zaopatrzenia produkcji. Tutaj powinniśmy zacząć już od tematu planowania popytu, bo to jak gdyby jest źródłem dla tego, jak dobrze przygotujemy się z zapasami i jak dobrze później będziemy w stanie zaopatrywać naszego klienta wewnętrznego w materiały, czyli popyt sprzedażowy i te wszystkie działania związane z tym, aby odpowiednio przygotować te dane zapotrzebowania na tyle wcześniej, aby można było oczywiście je zrealizować. Także, ale do tego myślę wrócimy jeszcze może sobie później. Bardzo dziękuję. Michale, z twojej perspektywy, co jest najważniejsze w procesie realizowania dostaw na produkcję? Czy jakby prawidłowość tych części podzespołów, które są zamawiane przez produkcję, czy ten czas, czy no najistotniejsze rzeczy z swojego punktu widzenia, bo jakby no stanęliśmy, że klient wewnętrzny czasem nawet chyba moim zdaniem jest trudniejszy niż klient zewnętrzny, że on ma jednak znacznie większe wymagania, bo też on ma inny cel, tak? Jego celem jest wyprodukowanie w jak najszybszy i najbardziej jakościowy sposób tego autobusu, tak? W przypadku Solarisa, więc najważniejsze różnice w obsłudze procesu dostaw na produkcję z twojej perspektywy. I jak mógłbyś trochę też opowiedzieć, bo myślę, że część z Państwa może nie wiedzieć, jak wygląda cały proces, w sensie, czy macie jeden magazyn, z którego dostarczacie, czy macie jakieś bufory, w jaki sposób Jasne. to się odbywa? No to może na początek o procesie, a później poproszę. do tych elementów związanych, co jest dla mnie ważne w dostawach na produkcję. Proces. Jedna wielka hala produkcyjna. Mamy i to są tak naprawdę może I od czasu Jednak- Forda zbyt dużo się nie zmieniło, tak? nie wiem, czy się nie zmieniło, czy się Ale zmieniło. powiedzmy, że jest to linia produkcyjna. Tak, no to magazyn główny, 10 000 metrów kwadratowych, który właśnie, to co wcześniej powiedziałem, miałem okazję właśnie go zaprojektować i uruchomić razem ze swoim zespołami tak naprawdę w firmie. Jest oddalony od produkcji około kilometr. Więc wszystko rzeczywiście dzieje się na tym magazynie głównym. Tam składujemy większość materiałów tak naprawdę, które są nam potrzebne na produkcję. Systemowo oczywiście zarządzamy zleceniami produkcyjnymi. Jest to SAP generalnie wysyła nam zamówienia do operatorów, czy tak naprawdę liderzy z tym zarządzają kolejką tych zadań. No i są elementy do zebrania, takie jak drobnica, która jest właśnie na antresoli. Są elementy pełnopaletowe, które składujemy na regałach wysokiego składowania, jak również mamy lokalizację na regałach dolne, konfekcjonowanie. No i zbieramy sobie takich 30 kilka wózków, 30 kilka, bo jest 30 ileś stacji tak naprawdę na produkcji, które musimy obsłużyć, zaopatrzyć. Co 20 minut mniej więcej wyjeżdża od nas, od głównego magazynu, taki duży ciągnik z 2 naczepami, który pobiera po 8 wózeczków i zawozi go tak naprawdę na górę. Na górze, mówimy to na górę, bo musi rzeczywiście podjechać pod Pokonać wzniesienie. dość stromą górę, musi podjechać i rzeczywiście to tam wciągnąć. I mamy lokalizację pośrednią. Nazywamy to dworzec.
Na dworcu trzymamy 3 razy właśnie te 30 kilka wózków. Okej, czyli taki zapas Czyli bezpieczeństwa, to jest żeby nasz produkcja nie bufor, stanęła. to jest nasz bufor. Mhm. I z tego tak naprawdę dworca zaopatrujemy już produkcję. Bezpośrednio. Małe wózki, takie myślę, że bardzo popularne w firmach właśnie automotive, nazywam to mleczarzami, podpinają, milkrany, tak. milkranami, podrzucamy sobie właśnie te wózeczki i przewozimy na poszczególne takty, z tym, że na produkcji również mamy właśnie ten bufor, tak? Okej. Czyli mamy bufor 0, czyli ten materiał, który jest potrzebny w tym momencie już jest montowany, 1, 2 i 3. Okej. I to jest sekwencja produkcyjna. W tym momencie co 100 minut produkcja przesuwa Takt. przesuwa autobus, przesuwa takt i pobiera kolejny wózek. I Okej. wtedy robi się wolne miejsce na takcie trzecim i wtedy z dworca dojeżdża tak trzeci. Okej. I generalnie tak się dzieje cały czas, bez 24/7. przerwy. 2 razy po 8, czasami nadgodziny. Ale to nie jest wszystko, bo mamy dłużyce, czyli rzeczywiście materiały długie, lakierowane, które też dowozimy na stanowiska inne. Mamy silniki, przeguby, klimatyzację, skrzynie biegów, baterie, koła. Butle gazowe. Butle wodorowe, no generalnie ten cały gabaret i to jest dookoła całej fabryki tak naprawdę. Mamy ileś lokalizacji składowania, niektóre są zadaszone, też razem z tym nowym magazynem wbudowaliśmy nowe namioty i tam trzymamy rzeczywiście części lakierowane i nie tylko, ale są też takie, które możemy trzymać po prostu na zewnątrz i trzymamy je pod chmurką i dowozimy bezpośrednio na produkcję. I to rzeczywiście jest tak, że na takt z wyprzedzeniem po prostu to jest przygotowane, zaraz przy hali produkcyjnej i sygnał od brygadzisty, przyjeżdża operator wózkiem wydłowym z zespołu tego zewnętrznego i dowozi na stanowisko. Największe wyzwanie. I wiecie co? Największe wyzwanie to rzeczywiście, jak przyszedłem do pracy, to zawsze było na czas. Mamy być na czas. Nie możemy dopuścić, żeby produkcja się zatrzymała. Czyli strategia just in time. Dokładnie na czas. Albo w branży automotive to jest just in sequence, tak? Bo to sekwencja. Ale to masz tak, że masz jednak ten bufor na produkcji. No tak? to prawda. Więc zawsze było tak przeświadczenie, dopełnij bufor. Nie dopuść do tego, żeby tam generalnie było mało. I myślę, że trochę to zmieniliśmy tak naprawdę w ostatnim czasie, bo ja postawiłem też na jakość. Mniej błędów, tak? Mniej błędów w wydaniu, no bo co z tego, że będę miał bufor na produkcji, jak połowa części na tym wózku się nie zgadza, albo jest niewłaściwa, albo jest uszkodzona. I wtedy obsługujesz generalnie informację zwrotną z produkcji, tysiące telefonów do kierowników zmiany na magazynie. I wyjaśnianie, gdzie są części. Nie wydaliście, gdzie są moje kamery, uszkodzone, wymieńcie, wszystko na telefon załatwiane, bez systemu. Pełno kartek latających, więc zaczęliśmy rozmawiać wewnętrznie też z magazynem i czy ja mówię, czy wam naprawdę wam zależy, to jest najważniejsze, żebyście tam byli na czas, żeby to było tak jak ten. No i zaczęliśmy pracować nad procesami i teraz ja powiem szczerze, mam zdecydowanie mniej problemów, jak postawiliśmy na dobre przygotowanie materiału, na jakość, na sposób zabezpieczenia materiału, czyli mniejsze uszkodzenia. Mniej reklamacji. Generalnie dostawy są kontrolowane w systemie. Mamy two-stepa, tak? Czyli mam podwójne potwierdzanie. Jak dojeżdża do dworca, potwierdzam, że jest na dworcu, dojeżdża na produkcję, potwierdzam, że jest na produkcji. Również angażujemy w tych problematycznych, powiedzmy, stanowiska produkcyjne, gdzie wiemy, że zawsze nam coś się dzieje. Angażujemy też brygadzistów do tego, żeby potwierdzili z nami, że to, co się znajduje na tym wózku,
to rzeczywiście te części tam są. Oprócz tego w ostatnim czasie postawiliśmy mocno na kontrolę na magazynie. Już gdzie powstaje żeby być nawet w tym momencie pewnym, że wychodząc z magazynu, te części tam są i są dobrze przygotowane dla produkcji. No jak mawiał klasyk, kontrola podstawą zaufania. Sebastian chce to dodać, a ja dodam zaraz tylko też pytanie. jedną rzecz, że de facto mam nadzieję, że to wychwycili nasi słuchacze, ale tak jak w logistyce zewnętrznej mówi się o falach, odjazdach kurierów, etc., to Michał de facto odjazdu tych mleczarzy masz bodajże co godzinę, czy co półtorej, co godzinę, wobec czego cały czas ten magazyn działa też trochę jakby na falach, tylko u ciebie na taktach. De facto cały czas dostarczać towar na czas i zbierasz go na czas. To nie jest tak, że ktoś z produkcji dzwoni i mówi przywieź mi towar A, B i C. De facto wy działacie na taktach, części są podzielone na takty i na określone godziny dostaw. To nie jest tak, że sobie dostarczasz kiedy chcesz. Kiedy chcesz, właśnie. Nie, no właśnie to nie jest tak, że mam taką, oczywiście zmienność planu produkcyjnego jeszcze na to wpływa, bo zdarzają się sytuacje, że coś jednak nie dojedzie i jednak przesuwamy autobusy w ramach jednego dnia, w ramach taktów i że wtedy rzeczywiście z buforu pobieramy inną kolejność części. Ale tak, to jest właśnie ten waving, tak? Dokładnie. Czyli puszczenie dostarczanie razem części zgodnie z tym, co produkcja... Z tym zapotrzebowaniem. Dokładnie. Panowie, to Piotrze, Sebastianie, do was w takim razie pytanie, jak dzisiaj systemy informatyczne, szczególnie te klasy WMS, radzą sobie z potrzebami tak wymagającego klienta, z tak dużą ilością miejsc składowania różnych, czyli ten przepływ informacji musi być bardzo szybki, praktycznie bezbłędny, no bo stawiamy na jakość, stawiamy na terminowość dostaw. Jak dzisiaj sobie te systemy z tym radzą? No ja nie ukrywam, że de facto wszystko się zaczyna od taktu produkcyjnego i dobrego zaplanowania produkcji. Bez tego właściwie mówimy o tym, że magazyn nie będzie prawidłowo funkcjonował, wobec czego to są naczynia połączone i dobre zaplanowanie produkcji pozwala też na to, żeby magazyn przyszykował odpowiedni towar. Czyli całym wyzwoleniem tego, co się dzieje na magazynie, de facto jest produkcja, nie jest telefon, tylko de facto działania systemowe. Czyli plan produkcyjny. Czyli plan produkcyjny, odpowiednie zlecenia, odpowiednie komponenty, przypisane oczywiście do odpowiednich taktów, tak żeby też magazyn wiedział, co kiedy ma dostarczyć. No pytanie tylko wtedy jedynie takie, czy te takty i te zapotrzebowania wyzwalane są ręcznie, czy też automatycznie. To różne są podejścia w różnych firmach. Natomiast to, co jest istotne, to, żeby system odpowiedział na to, czego potrzebuje produkcja. Żeby nie było to działanie chaotyczne, a tak jak Michał mówił, żeby było też podzielone na odpowiednie obszary. No bo wiadomo, że kompletacja, być może tak nie jest, ale kompletacja opon jest lepsza i szybsza, aniżeli jakichś małych elektronicznych części, które po pierwsze zajmują dużo więcej czasu, a po drugie mają też określony sposób pobrania. Oponę dostarczamy, części małe musimy skompletować, być może jakoś zapakować, jakiś pojemnik, być może dodatkowo skontrolować, etc. Wobec czego ten podział pracy pomiędzy magazynierów jest o tyle istotny, żeby wygenerować im właściwą pracę i odpowiednio dostosować zasoby magazynowe do tego, żeby te pobrania były realizowane. No właśnie, jak te systemy dzisiaj pomagają? No właśnie, bo tutaj oczywiście ja bardzo chętnie zrobię 2 kroki wstecz, bo mówimy tutaj o tym takim najwyższym poziomie szczegółowości, a żeby te systemy dobrze pracowały, no to trzeba je dobrze do tego przygotować, tak? Czyli to nie jest praca tylko jednego zespołu, bo to jest praca już od samych danych podstawowych, tak? Czyli technolodzy, inżynierowie, oni muszą przygotować odpowiednio te marszruty, te bomy, poprzypisywać odpowiednie składniki do operacji, tak aby system wiedział, który składnik do której operacji jest potrzebny, na które stanowisko powinien zostać dowieziony. No i oczywiście tutaj to, co powiedział Sebastian, no planowanie produkcji, tak? Są narzędzia w SAP-ie jak PPDS do szczegółowego planowania produkcji z heurystykami, z optymalizatorami, które usprawniają
przygotowanie tego planu produkcji z uwzględnieniem już też dostępności zarówno zdolności produkcyjnych, jak i składników, jak i różnych innych aspektów. No i tego typu narzędzia na pewno pomagają w tym, aby ta współpraca pomiędzy produkcją a magazynem no miała ręce i nogi, nazywając to tak kolokwialnie. Dodatkowo oczywiście mamy jeszcze wiele różnych sposobów zaopatrywania produkcji, bo mamy kanbany, prawda? Mamy kanbany, które w przypadku części powtarzalnych, które muszą być dostępne na stanowisku zawsze, jak śrubki, jak podkładki, jak tego typu rzeczy. Uszczelki. Tak, no to oczywiście no to musi być dostępne na stanowisku zawsze. To tak jak tutaj mamy trzy bufory, tak? I ten miejsce zerowe, no to można to potraktować jako uzupełnianie kanbanów, tak? Jeden kanban się skończył, system może automatycznie wyzwolić zadanie magazynowe na dowiezienie kolejnego kanbana, czy do kolejnego boksu i tak dalej. Mamy też min-maxy, gdzie system też może operować na poziomie minimalnym w danym obszarze zaopatrzenia produkcji, czyli przy danym stanowisku, czy grupie stanowisk. No także tutaj narzędzi i możliwości jest dużo. Wszystko, tak jak ja zawsze mówię, w SAP-ie zależy od tego, jak wygląda biznes, co potrzebujemy, no i wtedy oczywiście odpowiednio należy to dostosować. Wspomniałeś tutaj o danych podstawowych, pewnie to jest truizm, który teraz powiem, ale de facto każdy system WMS-owy, również SAP-owy, bazuje tylko i wyłącznie na danych. Im lepsze dane, tym lepiej będziemy to robili. Michał pewnie potwierdzi, że można byłoby pójść w magazyn chaotyczny i wtedy biegać, robić tysiące kilometrów, natomiast można wykorzystać algorytmy do tego, żeby ten towar w określonych obszarach, być może tak jak u was w stacjach roboczych, był poukładany tak, żeby magazynier mógł go... Logicznie. Logicznie, ale też I żeby usprawniając magazynier... jego pracę, prawda? Tak, żeby magazynier nie robił tysiąca kilometrów, no No bo właśnie. nikt nie Nie chce szukał. robić, nie wiem, 10 tysięcy kroków na telefonie, tak? Chce, żeby ta praca szła prosto, wobec czego też te algorytmy systemowe powinny być tak zbudowane, żeby magazynier, nie chcę tutaj absolutnie przekreślać jego roli, ale za dużo de facto nie zastanawiał się, co ma zrobić. On ma dostać zadanie, niezależnie od tego, czy to jest przyjęcie, czy też wydanie, i według tego zadania ma działać. Wobec czego te zadania powinny być proste, zrozumiałe i łatwo przetwarzalne przez system. Ja tu może jeszcze jedno słówko tylko odnośnie właśnie tych algorytmów. No to dobrym przykładem jest jak gdyby strategia rozmieszczenia na magazynie, tak? Która w odpowiedni sposób dostosowana, jeżeli mamy miejsca wysokiego składowania, no to te materiały, które są najczęściej używane, powinny być dostępne jak najszybciej, czyli jak najniżej. Czyli 0,1. Jak najbliżej bramy Wydań. i tak dalej. Oczywiście te mniej powinny być składowane gdzieś dalej, także tutaj też to oczywiście ma kluczową rolę. I system, rozumiem, podpowiada te takie Tak, rozwozy. oczywiście. To tutaj mamy. Ja oczywiście specjalistą od EWM-ki i magazynu nie jestem, bo tak jak powiedziałem, bardziej produkcja, ale z racji tego, no, że ta integracja pomiędzy produkcją a magazynem występuje na każdym projekcie, no to troszkę wiem, jak to tam wygląda. Także tak, system EWM w SAP-ie ma oczywiście bardzo rozbudowane możliwości tworzenia strategii, rozmieszczeń, wydań i tego typu rzeczy, więc to na pewno pomaga. Dodatkowo, tutaj pewnie jeszcze o tym będziemy rozmawiać, ale warto też wspomnieć, że przy takich strategiach można też zacząć myśleć o automatyce, czyli o takich tych prostszych, mniejszych komponentach, które są składowane na paletach. Można je dowozić automatycznie poprzez jakieś autonomiczne roboty, pojazdy, które same pobiorą to z odpowiedniego miejsca składowania, dowiozą tam, gdzie należy. Później oczywiście rozpropagowanie tego już na samą produkcję, na poszczególne miejsca składowania może już następować ręcznie, ale ta pierwsza część, tak jak u was z magazynu głównego, tak, na ten dworzec, to też jak gdyby może być realizowane już w jakiś sposób autonomicznie. Znaczy ten wątek zaraz będziemy rozszerzać, ale ośmieliłeś mnie, Piotrze, do tego, żeby cofnąć się, przynajmniej o krok albo o krok milowy. Na ile dla ciebie, Michale, jest ważne to, żeby odpowiednio zasilać magazyn w sensie dostaw i kooperantów, bo klient wewnętrzny oczekuje, już wiemy czego od ciebie, ale na ile współpraca z dostawcami, na ile tak naprawdę zasilenie tego magazynu jest kluczowe dla jego prawidłowego funkcjonowania, bo to może się okazać, że jest największym wąskim gardłem,
No bo dostawca powie, że jakiejś części nie ma i ty masz kłopot, tak? Bo masz pusty magazyn, albo dowiesz się, że za 2 tygodnie kończy ci się jakiś komponent, a dostaniesz go dopiero za 2 miesiące, nie? Tu jest chyba bardzo duży obszar do tego, żebyś poprawiał i korzystał też z nowoczesnych rozwiązań informatycznych, prawda? Czy się mylę? Tak, nie, masz oczywiście rację. I to, co powiedział Sebastian, to, co powiedział Piotr, my z tego tak naprawdę korzystamy, tak? Korzystamy z różnych z różnego podejścia do planowania zapasu. Czy to jest właśnie zapas bezpieczeństwa, zapas minimalny, maksymalny, odpowiednie wyprzedzanie generalnie wysyłania. Czyli ta Bo predykcja. też sobie ustawiamy okienka, na kiedy powinniśmy mieć ten tak naprawdę materiał już na magazynie i jeszcze mamy bufor jakiegoś czasu. Tak? Czas bezpieczeństwa, kiedy rzeczywiście musimy mieć materiał już na linii produkcyjnej na tym stanowisku, więc to też tak mamy. Dla tych mocno rotujących generalnie materiałów, których nigdy nie możemy zabraknąć, mamy zapas, który rzeczywiście też składujemy wewnętrznie. Jest to 30 palet, 40 palet, ale to tak szybko rotuje, że raz tygodniowo przyjeżdża pełna ciężarówka, kolejna, tak? Więc zabezpieczenie i podejście w materiały, tak jest przede wszystkim, to jest bardzo kluczowe. I nawet podejście do wakacji naszych dostawców też jest, to też jest No, wakacje, dla nas święta. ważne, kiedy wyobraźcie sobie we Włoszech w sierpniu wszyscy nasi dostawcy się zamykają. I co teraz? Więc odpowiednio dostosowujemy nasze zamówienia, patrzymy też na zapotrzebowanie i rozmawiamy z dostawcami, albo i takim sterujemy dostawami i zamówieniami, że albo są dostawy przed ich generalnie zamknięciem, albo i robimy ten zapas przed zamknięciem, żeby spokojnie przez ten miesiąc sobie przejść i we wrześniu znowu zacząć Wrócić do normalnego rytmu. Do normalnego rytmu, tak? I to rzeczywiście, i to są takie, to są rzeczy, które rzeczywiście stosujemy w takim codziennym życiu. Tak, tylko tutaj wspomniałeś o tym, Michale, że de facto dostawcy dostają zapotrzebowania, tak? Natomiast wydaje mi się, że też tak, pewnie to potwierdzi, że ta komunikacja zwrotna pomiędzy wami a dostawcą, systemowa, kiedy będzie dana dostawa, nie tylko EDA-owa, być może jakieś inne sposoby, kiedy będzie, jak będzie zapakowana, to jednak mimo wszystko magazynowi upraszcza, a po drugie, być może w jakichś krytycznych sytuacjach pozwala realizować crossdocki bezpośrednio ze strefy przyjęcia na produkcję po prostu. Tak, masz rację. Tak operacyjnie dla magazynu, magazyn i administracja magazynu zarządza awiacjami do magazynu i dostawami, które są zgłaszane od logistyków, które muszą pilnie trafić na produkcję. I rzeczywiście dzień w dzień mamy ustawioną stałe okna rozładunkowe dla naszych stałych dostawców, dla odpraw importowych. Więc mamy cały dzień rozplanowane, co kiedy się powinien pojawić, lub ad hocowe dostawy, które muszą się natychmiast pojawić na produkcji. Tak? To są traktowane priorytetowo. Tak jak powiedział Sebastian, one bardzo często od razu jadą w okolice produkcji, rozładowywane są i od razu na produkcję. Czyli bezpośrednio od klienta. Tak, no to jest o tyle istotne, że ta współpraca magazynu z dostawcą i planowanie też pracy w magazynie rozpoczyna się od momentu, gdy dostawca coś nam zawizuje. Bez awizacji no nie mamy nic de facto. Wobec czego też nowoczesne systemy powinny dawać tą możliwość, żeby ta współpraca z dostawcą była jak najszersza, tak żeby on awizował tyle, ile się da, bo wtedy de facto praca magazynu jest uproszczona. Być może towar jest nawet spakowany w określony sposób, który może być dostarczony bezpośrednio na produkcję. Tak jest. Tak jest.
Ale z pewnością w niektórych obszarach tylko, albo w niewielu. No właśnie, obrazuję sobie generalnie, no niestety raczej mamy oczywiście, jest to, dostawy są awizowane, mamy odpowiednio zapakowane i myślę, że to jest dla nas jeszcze wyzwanie organizacyjne do tego, żeby przy współpracy z dostawcą rzeczywiście wypracować sposoby zabezpieczenia dostawy na produkcję, bo w tym momencie no nie jest to taka ilość, która byłaby porażająca, a myślę, że jeszcze mamy dużo jeszcze moglibyśmy zrobić i pewnie będziemy do tego dążyć. No, ciągłe dążenie do doskonałości, Kaizen jest chyba w przypadku nas wszystkich taką strategią, którą staramy się realizować. Panowie już troszeczkę zahaczyliście o temat związany z postępującą automatyzacją, z chęcią implementacji rozwiązań AMR, AGV w procesach. No i też nie sposób nie wspomnieć o AI, SI, czyli sztucznej inteligencji, a ja uwielbiam bardziej algorytmy uczenia maszynowego, czyli takie rozwiązania, które wspomagają podejmowanie decyzji menedżerskich, też analizują dane w sposób automatyczny. Bo umówmy się, że jeszcze nie autonomiczny, aczkolwiek już takie rozwiązania gdzieś tam w sferach wojskowych istnieją, które autonomiczne decyzje podejmują. Na ile tego typu rozwiązania są w waszym polu zainteresowania, na ile ty, Sebastianie i Piotrze, pracujecie nad połączeniem, bo jakby automatyka po pierwsze lubi nudę, lubi powtarzalność i lubi duże ilości. To tutaj w tym przypadku nie we wszystkich elementach to jakby występuje, więc jakie pole widzicie tutaj do implementacji w obszarach produkcyjnych tego typu rozwiązań? Piotr, od ciebie zaczniemy. Chyba że ty myślisz, to Sebastian. Troszkę myślę. To Sebastianowi damy. To Sebastianowi dam, bo on już jest gotów. On już jest gotów. A ja powiem o swoich doświadczeniach później. Tak, oczywiście. Ty Dobrze, to skomentujesz powiedzieć wszystko. Proszę. To ja mogę powiedzieć o jednej rzeczy, o której wspomniałeś. Słowo AI. Właściwie słowo klucz, które otwiera teraz wszystkie drzwi wszędzie. To Natomiast prawda. ja się zawsze zastanawiam i właściwie też doradzam moim klientom, żeby się zastanowili nad tym, czy są w stanie przejść z prostego procesu na bardzo skomplikowany. Oczywiście algorytmy AI, które są zaimplementowane w systemie, pomagają i te oszczędności łatwo możemy wykazać różnymi statystykami, w jaki sposób powinniśmy działać, być może w jaki sposób ten towar rozmieścić na magazynie, patrząc nie tylko i wyłącznie z punktu widzenia przeszłości, ale też prognozy przyszłościowej, tak żeby ten towar był jak najbardziej dostępny dla magazynierów. Kiedyś mieliśmy takich planerów magazynów, teraz de facto ich zastępuje trochę AI, tym sposobem jakby automatyzując tą pracę, natomiast na końcu tak czy tak mamy nadal człowieka. Mimo wszystko i AI, i automatyzacja, tak jak Artur powiedziałeś, ona nie lubi dużych zmienności. AI sobie z tym świetnie poradzi. Natomiast to, co jest ważne moim zdaniem z punktu widzenia systemu WMS-owego, to to, żeby obsługiwał te algorytmy i te integracje jakby out of the box. Po prostu, żeby one działały, żeby nie trzeba było z punktu widzenia informatycznego mieć 15-50 różnych systemów, bo wtedy de facto się gubimy. Tak? Gubimy się, mamy różne obszary odpowiedzialności. Tak jak teraz tutaj troszkę się pochwalę, tak jak w naszym WMS-ie, czyli w EWMC, te algorytmy pracy z automatyką czy pracy z AI-em są zaimplementowane, wobec czego mamy jedno narzędzie dla działalności magazynu, ale też dla osób, które zarządzają tym magazynem, planerów, kierowników, etc. Okej, a powiedz nam proszę, jak wygląda kwestia integracji właśnie z nowoczesną automatyką? Czy też jesteście w stanie się ze wszystkimi albo prawie z każdymi zintegrować? Czy już macie tutaj w tym obszarze jakieś doświadczenia, że możecie powiedzieć, że nie wiem, sorter X, AGVY jesteśmy w stanie połączyć i wydawać mu komendy, bo to też wiemy, że to jest inny system, który tak naprawdę wydaje komendy, nie? Tak, de facto taki typowy MFS, czyli Material Flow Control, jest zaimplementowany w EWMC, co skutkuje tym, że de facto komunikacja pomiędzy systemem jest bezpośrednio, pomiędzy systemem a sterownikiem jest bezpośrednia. No bo to są protokoły machine to machine. Dokładnie. Wobec czego po pierwsze mamy kontrolę
w jednym systemie, jak ten routing w automatyce się odbywa, to jest pierwsza rzecz. Po drugie, mamy prostą integrację. Po trzecie, mamy to, że mamy to w jednym systemie. Nie rozdzielamy odpowiedzialności. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, dosyć popularne, już wspomniane przez ciebie AGV-ki. Mamy też na to rozwiązanie Warehouse Robotics. Integrujemy największych dostarczycieli AMR-ek czy AGV-ek w naszym systemie, wobec czego de facto ze sklepu możesz sobie wziąć, jeżeli będziesz miał na przykład AGV-kę Toyoty, możesz sobie wziąć gotową integrację, działa. Okay. Zajmuje to ci... Czyli plug and play. Plug and play. Dokładnie tak. Fantastycznie. Piotr? No niestety, Sebastian, tutaj trochę za dużo już powiedziałeś. Bo... Tak? A zabrał tobie kwestię? Troszkę straciłem? Troszkę zabierałeś. To nie zgódź się z nim, proszę. Niestety nie mogę się nie zgodzić, bo sam byłem członkiem projektu, gdzie faktycznie automatyka na magazynie wysokiego składowania była zaimplementowana wraz z działającym systemem EWM. I od momentu, tu akurat było to od momentu zakończenia produkcji do momentu dostarczenia na magazyn i wydania na zewnątrz, wszystko działało w automacie po przenośnikach i systemem EWM, sterowane tylko i wyłącznie przez EWM i przez strategie, które były tam zaimplementowane, także to się już dzieje. Oczywiście też jeżeli chodzi o AI, bo tutaj chciałem tylko dopowiedzieć i pewnie też zgodzę się z tobą w tym temacie, że to nie jest takie proste zaimplementować sobie jakieś narzędzia funkcjonalności AI, bo moim zdaniem na chwilę obecną większość osób i tak temu nie zaufa. Większość osób i tak będzie starała się to kontrolować i weryfikować, czy to działa, czy nie. I moim zdaniem na chwilę obecną nie wszyscy jeszcze są gotowi na takie rozwiązania. Myślę, że to z czasem dopiero nadejdzie. Nadejdzie to, że ludzie faktycznie zaczną ufać temu, co te maszyny, co te narzędzia, co te programy wymyślą, co robią, jak robią. Ja tobie tu grożę palcem. Dokończ zdanie i postaw kropkę. Kropka. A czy ta obawa nie wynika z tego, że my często, gęsto chcemy ukrywać pewne informacje, a AI działa na zasadzie 0,1 prawdy fałsz, a nie to zależy. Czy to z tego nie wynika, że menadżerowie boją się odkryć, przepraszam za kolokwializm, zdjąć gacie i pokazać, co tak naprawdę tam siedzi i dać prawdziwe dane, wpuścić to do systemu i wtedy móc zarządzać tym tak, jak właśnie algorytmy pozwalają? Znaczy, to chyba nie tak do końca. Tutaj się aż tak nie zgodzę z racji tego, że jednak zawsze to gdzieś wyjdzie. Nawet jeżeli z punktu widzenia dostarczenia czegoś na produkcję czy magazynu chcielibyśmy coś ukryć, no to później przy rozliczeniu tego na produkcji, przy zużyciach, przy inwentaryzacjach, no to oczywiście przecież te wszystkie różnice będą widoczne. A to też jest tak, że jednak dział produkcji stara się raportować wszystko to, co robi, tak aby ta sytuacja była czysta, aby było wiadomo, gdzie są straty, co trzeba poprawić, jakie były straty, co było powodem danej straty, danej, nie wiem, zniszczenia jakiejś części, czy dłuższego trwania procesu i tak dalej. Każdy menadżer produkcji stara się tak, aby takie rzeczy były już notowane, bo to też jako KPI później pokazuje, gdzie my jesteśmy z jakością procesu i z tą poprawnością wykonywania każdego kroku. No dobra, ale nie trudno sobie wyobrazić sytuację taką, że Michał obudził się z pomysłem I have a dream, mówi, a tam dzisiaj nie dostarczymy niczego zgodnie z harmonogramem i dzwoni do szefa produkcji, a weź tam poprzestawiaj sobie te autobusy. Przecież taka sytuacja jest możliwa. Jest? I co, to raportujecie tak mocno, to wszystko macie faktycznie tak spomiarowane? No bo to zajmuje czas, to też jakby ograniczy produkcję, nie? Piotr, tak, nasz dyrektor produkcji jest w pełni świadomy tak naprawdę, co zatrzymało mu, z jakiego powodu zatrzymał produkcję. Czy to są części, czy są tematy jakościowe, czy to są tematy ludzie. Ludzkie, czy to są tematy techniczne. Rzeczywiście dokładnie wie, ile czasu powinien spędzić tutaj ten autobus, dokładnie wie, jak operacja powinna wyglądać, wie z czego to, co się wydarzyło tak naprawdę, tak? Może powiedzieć to na każdym autobusie, ile czasu więcej musiał spędzić na tym autobusie i z czego to wynika. Okay.
Okej. Tak? Więc Czyli- tak, jesteśmy, znaczy, myślę, że teraz tak naprawdę tak mocno w tym roku zaczęliśmy patrzeć na ten aspekt. No rzeczywiście sam proces produkcyjny powinien przejść bardzo Płynnie. płynnie, tak? Mhm. No, ale jest wiele rzeczy, które wpływa na ten proces. No niestety nie jest to Nie wszystkie można większości przewidzieć też. związane z Mhm. produkcją, tylko Mhm. są to Zewnętrzne generalnie czynniki. czynniki, które wpływają na to. Mhm. Sebastian? Powiedziałeś też tutaj było wspomniane AI. Ja myślę, że tutaj ten problem dotyczy raczej strachu, aniżeli Troszkę tak. Czyli obawa. aniżeli ujawniania niedobrych danych. Dobra, ale obawa przed czym? Przed utratą pracy, Tak, czy myślę, że to utratą jest- decyzyjności? Czego się boimy? Moim zdaniem to jest obawa przed utratą pracy. Okej. Być może ona wpływa, znaczy na pewno wpływa na utratę decyzyjności, natomiast obawa o utraconą pracę moim zdaniem jest największym czynnikiem, Okej. który nas stopuje. Okej. No, to Bo Poczekaj, tutaj... poczekaj. no. Dokładnie, bo No. tutaj na pewno to, co Michał potwierdzi, to jeżeli zastąpiłbyś AI-em jakiegoś swojego człowieka, to Mhm. pewnie jest tak, że dla niego znajdziesz inny obszar, którym może on się zająć, tak? Tylko Bo pytanie, to masz myślę, że specjalistę, bo masz specjalistę, tak? tylko No trudno pytanie go- czy będzie chciał przykręcać te koło. No. Nie, ale ja tutaj mówię o specjaliście, który naprawdę, bo AI nigdy koła nie dokręci, tak? No, Chyba. wyda polecenie. No, wyda polecenie. Maszynie albo człowiekowi. Tak, no. natomiast te obszary, o których mówimy, które AI może zastąpić, to są trochę obszary biurowe, Mhm. planistyczne, Mhm. organizacyjne, etc. Natomiast głównie tam pracują ludzie, którzy mają naprawdę wysokie kompetencje. No trudno ich stracić, wobec czego lepiej dla nich poszukać innego obszaru, w którym mogą się realizować. Mhm. To ja Okej. chciałem tylko dodać, tak jeszcze kończąc moją wypowiedź, że na chwilę obecną myślę, że AI może jeszcze nie, automatyka jak najbardziej tak. Czyli w tych wszystkich procesach pomiędzy magazynem a produkcją automatyzacja już jest widoczna, że zaczyna się pojawiać. Z AI-em może być jeszcze ciężko, no bo na razie ciężko sobie wyobrazić, w czym ten AI by miał nam tu pomóc. Chyba że faktycznie powstałaby zupełnie nowa fabryka, nowy zakład, który byłby przystosowany do tego, aby można było zaimplementować AI i jakieś autonomiczne czy automatyczne takie pojazdy, które się poruszają. Mówimy tutaj tylko oczywiście o magazyn, produkcja. No bo jeżeli mamy duży magazyn, centrum logistyczne i tak dalej, no to już jest troszeczkę inna sprawa, bo tam jest to troszkę bardziej uporządkowane. A na produkcji, no wiemy jak wygląda na produkcji. Tu leżą różne rzeczy, tu leżą różne rzeczy i myślę, że na chwilę obecną jeszcze nie, ale no to znając życie i patrząc na to, jak świat się rozwija, to w niedalekiej przyszłości pewnie. Ta technologia de facto automatyzacji, czy też AI, sami dobrze wiecie, ona wchodziła najpierw w dużych magazynach retailowych, wholesale'owych, tak? Chodzi. Czy wchodzi. Natomiast też pojawia się, tak jak u Michała, pojawiła się też w magazynach produkcyjnych. Jednak to, żeby dostarczyć towar szybko, sprawnie i dobrze, i jakościowo dobrze, to o czym mówi Michał, no to jest istotne. Mhm. To nie jest sztuką przenoszenia kilogramów na plecach, Mhm. sztuką jest dowiezienie tego w dobrym stanie i szybko. Tak, i odpowiednie zaprogramowanie tego. Tutaj ważne to, co powiedział Piotr, predykcja, pewnego rodzaju też przewidywanie, czy wręcz nawet reagowanie, bo mamy czasy bani dużej, niepewności, praktycznie trudno dzisiaj budować długoterminowe plany. Dzisiaj trzeba w zasadzie każdego dnia reagować na jakiś pożar. Okej, bardzo wam dziękuję za wasz głos w dyskusji, a teraz dajmy się odnieść głównemu zainteresowanemu, twój punkt widzenia i miejsca, gdzie widzisz potencjał implementacji automatyki, czy wręcz nawet autonomizacji pewnych procesów, bo o tym też rozmawiamy, no i zastosowanie AI. Czy macie już jakieś próby wdrożeń w działach R&D, czy pracujecie nad tym? Zacznijmy od automatyzacji, bo z tym już miałem do czynienia jeszcze właśnie w poprzedniej firmie, Trzem. w firmie Mhm. Trzem, gdzie zaczęliśmy automatyzować procesy transportowe. I Mhm. rzeczywiście AGV w dostawach już gotowych produktów z linii produkcyjnej przez automatyczną owijarkę, dostarczenie do magazynu, odstawienie pod pole odkładcze i towar czeka generalnie na I powrót, ciężarówkę, nadal. na ciężarówkę i to było w 2016-2017 roku.
No myślę, jak dobrze pamiętam. I rzeczywiście z tym sobie, jak przyszedłem właśnie do Solarisa, tak sobie wyobrażałem, kurczę, można by pobawić się w automatyzację właśnie transportu. I do dzisiaj jeszcze nie udało nam się. Nie oznacza, że nie będziemy próbować, nie będziemy szukać generalnie rozwiązań dostawy na produkcję poprzez AGV-y. Z tym, że my mamy taki trochę właśnie ten dylemat, bo mamy magazyn tutaj, jest dworzec, odległość Kilometra. generalnie kilometra, później A przepraszam, a ten transport się dworca na odbywa po produkcję drodze publicznej? wewnętrznej. Wewnętrznej. Wewnętrznej, Okej, wewnętrznej. no to trochę upraszcza. Wewnętrznej, no ale nie ma AGV-ów, które jeszcze radzą sobie z warunkami zewnętrznymi, Są. takimi, które... Są w tak? Port of Hamburg i w paru jeszcze innych miejscach. Zależy jaka jest Okej. Capacity, stopa zwrotu. No to prawda. Dżentelmeni o pieniądzach nie rozmawiają, a ten wątek się pojawił, no. Oczywiście, tak, no ROI... Czy rzeczywiście ta inwestycja, bo mi się że tak opłaciło, żebyśmy to zautomatyzowali. Ale tak, nawet teraz, jak patrzę na ten, to wolałbym rzeczywiście z dworca mieć automatyczny transport, który dowozi po prostu wózki na produkcję bez udziału tych mleczarzy. Czy to jest do zrealizowania? Pewnie będziemy się zastanawiać. AI za to. Mój zespół jest bardzo taki otwarty na nowości. Mam bardzo prężny zespół, który zajmuje się analityką, Power BI, Power Appsy, sami tworzymy, szukamy nowych rzeczy. Właśnie ostatnio widziałem Sebastiana na konferencji w Warszawie w SAP Innovation Day i tam pomyślałem, widziałem twój właśnie to, co mówiłeś na temat, jak AI może wspomóc awizację dostawy do magazynów. I pomyślałem, kurczę, fajne, ale z drugiej strony usłyszałem to, co właśnie powiedzieliście, i się zastanawiam, czy ta moja organizacja tego potrzebuje rzeczywiście. Tak jak powiedziałeś, Sebastian, mam dość łatwy ten proces, taki rzeczywiście do zarządzania. Po co go komplikować? Czy AI-em go nie skomplikuje bardziej, tak? Tak. Na pewno będziemy szukać. Ja sobie wyobrażam AI jako narzędzie, które może nas wspomagać, które może robić pewne analizy i pokazywać nam kierunek. Czyli budować scenariusze. Budować nam możliwości i my decydujemy wtedy generalnie, w którą stronę chcemy iść, biorąc pod uwagę wszystkie zmienne. Tak? I tak sobie to wyobrażam w tym momencie, jakbym miał używać AI, to właśnie do tego. Znaczy ja sądzę tutaj, odnosząc się do tego wystąpienia, to wydaje mi się, że jeżeli pracownikom damy trochę więcej swobody i wspomożemy ich dodatkowo AI-em, po to, żeby nie szli z placu do komputera, coś sprawdzali, tylko tak naprawdę na przykład coś zeskanowali albo zrobili zdjęcie z automatycznym OCR-em, no to jest to, czego oni oczekują. Szybko, prosto, łatwo, i mogę nadal wykonywać swoją pracę. Ale to, co się wydarzyło pod spodem, nie wymagało ode mnie żadnych dodatkowych kroków, które musiałem poczynić. Tak, no ja się absolutnie z tym zgadzam. Trochę taka dygresja. Pamiętam, jak do Polski trafiły pierwsze F-16 naszej Jastrzębie i rozmawiając z dowódcą tutaj jednostki na Krzesinach, to on takiego fajnego porównania użył, że pilotem myśliwca najlepszą osobą do bycia pilotem myśliwca jest na przykład muzyk. Ktoś, kto wykonuje dokładnie to, co jest zapisane w nutach, czyli wykonuje dokładne instrukcje. Bo osoba, na przykład inżynier, on już się zaczyna zastanawiać, co
się stanie, jak on naciśnie ten przycisk, że tam pójdzie przekaźnikiem taka informacja do tego miejsca i w ogóle, to właśnie nie o to chodzi, tak? Chodzi o to, żeby dokładnie wykonywać bez myślenia polecenia systemu, prawda? A czy to nie jest domena trochę nas Polaków po prostu? Że my lubimy zawsze iść dookoła. Dziury w całym szukamy, to tak prawda. jest, żeby sobie ułatwić. Słuchajcie, czas biegnie nieubłaganie. Jeszcze jeden wątek chciałbym poruszyć, a mianowicie kwestia cyfrowych bliźniaków. Z waszego doświadczenia, na ile to narzędzie pozwala lepiej usprawniać procesy, bo wydaje się, że jest to o tyle fajna ścieżka, że można sobie odzorować to naturalne środowisko w cyfrowy sposób i tam zacząć manewrować, zanim się jeszcze cokolwiek zaimplementuje fizycznie na posadzkę czy na podłogę, prawda? 2-3 zdania komentarza, jeżeli możecie się odnieść. Ja mogę się tylko odnieść w taki sposób, że projektując ten nowy magazyn, rzeczywiście współpracowaliśmy z firmą, która zrobiła nam takiego cyfrowego bliźniaka. I rzeczywiście rozplanowała nam cały magazyn i tam widzieliśmy przepływy po magazynie, czas pobierania i rzeczywiście mogliśmy popatrzeć, Zasymulować jak sobie, jak to będzie w zasymulować przyszłości sobie tą wyglądało. pracę magazynu. I to było takie moje doświadczenie. Wydaje mi się, że to jest fajne. Fajne móc sobie odzorować proces i cyfrowo jeszcze nakładać różne zmienne, poprawy tego procesu i zobaczyć, do czego możemy dążyć. Jak możemy jeszcze go ulepszyć. Bo w tym momencie to u mnie to wygląda w ten sposób, że rzeczywiście mapujemy proces, szukamy tych miejsc, gdzie widzimy, że coś jeszcze nie gra, tak? Co jest dla nas tak naprawdę stratą czasu. I wtedy rzeczywiście podejmujemy decyzje, podejmujemy próby, projekty bardzo często, które mają polepszyć ten proces. A tak jakbym sobie wyobrażam, że właśnie taki cyfrowy bliźniak, to mógłbym sobie pobawić się trochę cyfrowo i tak sobie zobaczyć, co mogę tutaj poukładać, co zmienić i iść już w takie już konkretne zmiany w tym procesie, co da ostatecznie Dokładnie poprawę, tak? Bardzo dziękuję. Piotr, Sebastian, chcecie się jakoś odnieść? Ja z takim typowym cyfrowym bliźniakiem do czynienia nie miałem, no z racji tego, że jednak jako konsultant troszkę inaczej tutaj No, ty działasz na rzeczywistym działam. organizmie. Ale dla nas takim cyfrowym bliźniakiem mogą być systemy testowe, na których po prostu modelujemy procesy i nawet bez tych fizycznych połączeń z maszynami jesteśmy w stanie poprzez symulację sygnałów i tego typu rzeczy ten flow sobie zbudować. On oczywiście nie jest może tak zwizualizowany ładnie, ale dla konsultanta, dla nas, jak prześledzimy te wszystkie kroki, które się zadzieją w całym procesie, który w jakiś sposób jest automatyzowany, sterowany czy triggerowany przez jakiś sygnał z maszyny na przykład, no to oczywiście dla nas jest to taki pewien cyfrowy bliźniak, no bo tam jesteśmy w stanie to zasymulować, zobaczyć, czy to zadziałało, czy nie, pozmieniać parametry, coś dorobić i zanim oczywiście wejdziemy na fizyczną produkcję. Nie? Ja szczerze mówiąc tutaj pierwsze skojarzenie, które mi przyszło o cyfrowym bliźniaku, to było skojarzenie dotyczące raczej gospodarki remontowej i badania tego, co się wydarzy lub wydarza, żeby de facto na bieżąco mieć stan tego, jak te nasze maszyny pracują, a niekoniecznie tylko wysyłać ludzi, sprawdzając, jaki jest przebieg, etc. Natomiast ważne jest to, co moim zdaniem i fajne, to co powiedział Michał, że taki cyfrowy bliźniak może nam, zanim te procesy będziemy mieli ułożone, może nam pomóc w tym, żeby je ułożyć. Ale dodałbym tutaj jeszcze jedną ważną rzecz, mianowicie, żeby w tych procesach nie wymyśleć od nowa koła, tylko skorzystać tak naprawdę z best practice'ów, czyli z najlepszych praktyk na rynku dla danej branży. Bez tego de facto możemy sobie wymyślić koło, które de facto już wszyscy wiedzą, jak działa. Okej. Ostatnie pytanie. Najnowsze badania mówią o tym, że do 2050 roku, do 2040 roku 70% zawodów nie będzie istnieć. Kiedy możemy się spodziewać w realnej rzeczywistości fabryk bez ludzi zarządzanych AI-em? Wasze wróżenie ze szklanej kuli. Jak myślicie, czy to jest ta data, czy to chwilę jeszcze potrwa? No to nie taki odległy termin, nie? To jest za 24 lata, no. Czy jeszcze za naszego życia. Realne czy nierealne?
W niektórych branżach wydaje się to być realne. Mhm. Zresztą my pewnie tego nie widzimy, ale są branże, gdzie już to jest w jakiś sposób realne, że jednak ta ilość osób zaangażowanych w sam proces produkcji jest już dużo mniejsza. Ludzie raczej są kadrą nadzorczą i reagują w sytuacjach nieprzewidzianych w algorytmie, nazwijmy to w ten sposób, bądź też w jakichś awariach. Mhm. Tak, ale myślę, że to raczej pozostanie na chwilę obecną przez te ileś naście, 10 lat na tej płaszczyźnie, gdzie faktycznie gdzie roboty na przykład spawają samochody i tego typu rzeczy, to jak najbardziej. Ale nadal myślę, że czynnik ludzki będzie nadal potrzebny i oby jak najdłużej. Okej, dziękuję. Prawdą jest to, o czym mówiłeś, że w niektórych fabrykach już de facto ludzi w ogóle nie ma. To jest akurat prawda. Natomiast tutaj zawsze dochodzi jeden ważny czynnik, mianowicie zwrot kosztu inwestycji, Czyli ROI. czy ROI. Mhm. Wobec czego, jeżeli to nam się nie będzie opłacało, to Mhm. na pewno tego robić nie będziemy, to jest jedna rzecz, ale żeby to móc w ogóle sprawdzić, to na pewno moim zdaniem dla danych branż powinniśmy korzystać z benchmarków. Mhm. Bez benchmarków, bez odniesienia się do tego, co zrobili inni i co im ta innowacja dała, jak im poprawiła procesy, jak im usprawniła te procesy, etc. No bez tego się tak czy tak nie da tego zrobić. Mhm. Czyli zawsze patrzymy na pewno na pionierów, bo tacy się zdarzają, musimy patrzeć na koszty, ale z drugiej strony patrzeć też na to i się benchmarkować do innych, bo to jest tym, co pozwala nam się rozwijać. Mhm. Jeśli mają Państwo systemy SAP, to ja zachęcam do tego, żeby skontaktować się z doradcami i porozmawiać właśnie o takim narzędziu, jakim jest narzędzie do benchmarków. Tam się można porównać w skali świata, w skali Europy czy w skali kraju ze swoją branżą i z innymi i porównać sobie to KPI. Bardzo fajne narzędzie, naprawdę ja jestem pod wrażeniem, prawda? Dokładnie, bo jednak mimo wszystko 400 000 firm na całym świecie nie kłamie. Mhm. Te dane zbierane od tych firm, z danych branż, w jaki sposób te procesy u nich działają i co oni uzyskali przez wdrożenie systemu, jakie mają korzyści, gdzie poprawili procesy, to jest to, do czego powinniśmy się benchmarkować i co łatwo możemy uzyskać dzięki naszemu portalowi benchmarkowemu i tak naprawdę zobaczyć, gdzie w tej naszej branży, gdzie są najlepsi, a gdzie my jesteśmy. Okej. Michał? Czyli- Fabryka bez ludzi, kiedy? No myślę, że nie będzie takiej fabryki. Okej? Bo dzielam to, co powiedział Piotr, tak naprawdę, że nawet jeżeli zautomatyzujemy wszystkie procesy to zawsze będzie ta kadra, która będzie musiała zarządzić tym, która będzie musiała zareagować na awarię, będzie musiała zareagować na nieprzewidziane sytuacje. No, mam nadzieję, że jednak, że to nie będzie jednak taka skala, że rzeczywiście będą fabryki bez, Mhm. tak, że zawsze będziemy. Ale no, będą na pewno pionierzy, Mhm. już są pionierzy, którzy myślą generalnie, co można tak zautomatyzować, żeby rzeczywiście w procesie produkcyjnym nie było pracownika. Ja widziałem taki filmik nakręcony dronem z fabryki w Berlinie Tesli Mhm. i rzeczywiście tam mało co widać pracowników, prawda? Mhm. Tam jest po prostu, wszystko jest automatyzowane. Są roboty, koboty, tak. Jeżeli nam to pozwoli na to, tak już trochę żartem, jeżeli pozwoli nam to na to, żeby siedzieć sobie na Hawajach Mhm. i miło spędzać czas, Mhm. to niech te roboty i AI nas zastąpią. Oby tylko, szanowni państwo, to jest bardzo optymistyczna puenta, tylko oby ten dochód podstawowy umożliwił nam to, żeby polecieć na Hawaje i było nas stać, żeby pod tą palmą leżeć. Jeżeli będziecie, szanowne, mieli jakieś pytania dotyczące tych kwestii, które tutaj wspólnie z gośćmi poruszyliśmy, to zachęcam do zostawienia swojego komentarza. Na pewno panowie się do tego ustosunkują i na te wszystkie pytania odpowiedzą. Raz jeszcze dziękuję za waszą przeogromną wiedzę, za podzielenie się z nami
ciekawymi informacjami. Moimi Państwa gośćmi byli Michał Woźniak, Solaris Bus, bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Sebastian Bień, SAP Polska Dziękuję. i Piotr Hajdamowicz, Syntavio. Dziękuję. Artur Olejniczak, Wyższa Szkoła Logistyki, bardzo dziękujemy.